Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Oglądacie Państwo program Lato Imperium, a moim kolejnym gościem jest herbaciany Rasputin, a także, jak tu usłyszałam, dyżurny herbaciarz w kraju, czyli Rafał Przybylok, właściciel herbaciarni w Gliwicach, która jest już, jak sądzę, wszystkim znana. Dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry, jestem właścicielem herbaciarni w Zabrzu, w Gliwicach, ktoś inny. To jest jedna sieć, promujemy się razem, także zapraszamy do obu, ale żeby mnie spotkać, trzeba do Zabrza. No, ale od Gliwic do Zabrza niedaleko. Dobrze, Rafale, może na sam początek, skąd to określenie herbaciany Rasputin? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, wymyślili to internauci, tak samo tego dyżurnego herbaciarza kraju. Fakt jest taki, że nikt jeszcze tyle publiczności nie zebrał mówiąc o herbacie, a wielu próbowało, więc myślę, że taki samozwańczy można powiedzieć. A Rasputin chyba przez tę brodę, nie pamiętam czy Rasputin miał brodę, ale chyba tak. Chyba miał. Tak, internauci właśnie tak, znowu mój Rasputin od herbaty i naprawdę nie mam pojęcia, kto tak pierwszy mnie nazwał, ale się przyjęło. Dobrze, to drogi Rasputinie, może opowiedz o herbacie, którą przed chwilą zaparzyłeś poza, że tak powiem, kamerą. Cóż to za herbata i czy ona nadaje się faktycznie na takie letnie popołudnia i wtedy, kiedy biometr jest niekorzystny, a dziś niestety jest? To jest yerba mate i nie jest to herbata, czyli herbata to jest konkretna roślina, Camellia sinensis, Masamica, ale generalnie odmiany kameli, a to jest yerba mate, Ilex paraguariensis, całkiem niezwiązana z herbatą roślina. Wspólne ma tylko to, że suche liście się zalewa wodą, więc rzeczywiście to jest taka nasza polska przywara, wszystko co nie jest kawą, ale jemy to wodą, nazywamy herbatą, gdzie nie jest to językowo poprawne, ale staram się mówić herbatka. Herbata, bez zdrabniania o samej herbacie, a o takich rzeczach herbatka. Yerba mate to jest roślina z Ameryki Południowej i czy jest polecana? Ja myślę, że tak, ponieważ to zawiera mnóstwo kofeiny, bardzo potężny kop kofeinowy, który na niekorzystny biometr na mnie działa, przy czym ja to piję codziennie, więc trudno mi stwierdzić. Uodporniłeś się. Może nie tyle, ale przyzwyczaiłem. Nie wyobrażam sobie dnia bez yerby i musiałbym kiedyś po prostu jej nie wypić, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście biometr na mnie źle oddziałuje, ale myślę, że jak najbardziej. Porządna, zdrowa kofeina, jest to świetna alternatywa dla kawy, ponieważ kawa ma kofeinę, która wchłania się szybko i szybko się wydala. Yerba mate wchłania się powoli, działa do kilku godzin, jest to zdrowsze dla człowieka. I w ogóle ma masę korzystnych działań zdrowotnych, których nie ma kawa. Ona nie wypłukuje makroelementów, dostarcza ich, dostarcza mikroelementów, ma saponiny, teobrominy, teofilinę i z tymi saponinami jest śmiesznie, bo to się wszystkim kojarzy z mydłem, stąd można spienić yerba mate. Ona się troszeczkę pieni. Ma to bardzo fajne działania odkażające, antybakteryjne, więc tu również warto na to zwrócić uwagę. Dla wielu osób może coś, co się pieni, nie wyglądać apetycznie, ale nawet na kawie czy na herbacie jest jakaś lekka pianka, na yerbie jest większa, ale to są właśnie te bardzo korzystne saponiny. Mamy przed sobą tą herbatkę, tak? Herbatkę? Yerbę, okej. Tylko opowiedz proszę, w czym ona jest podana i co to za przecudowna rureczka stalowa, metalowa. Tak, naczynie, w którym się podaje yerba mate, to jest matero. Ono się tak nazywa niezależnie z czego jest wykonane. Później są różne materiały, z których robi się naczynia i różne wtedy nazwy, czyli na przykład matero wykonane z tykwy, stąd ten kształt, bo normalnie jest zrobione właśnie z tykwy i ma właśnie taką formę gruszkowatą, to jest właśnie taka kopia ceramiczna. Takie z tykwy nazywa się kalebasa, może być zrobione z drewna, z palo santo na przykład, może być zrobione do zimnej yerby, czyli parzonej zimną wodą, może być zrobione z rogu albo kopyta wołowego nawet, to jest wtedy guampa. Jest w kształcie kielicha, to jest wtedy porongo albo poronio, nie jestem do końca pewien jak się wymawia w tym wesołym języku. W każdym razie u nas wszyscy mówią tykwa, nieważne z czego to jest. Takie są najbardziej popularne z ceramiki, ponieważ wiele osób martwi się, że zepsuje swoją tykwę, że to spleśnieje, że trudno to umyć. To jest taki kubek po prostu bez uszka w kształcie gruszki, można to wymyć w zmywarce. Fusy tam powiedzmy nie zniszczą tego, bo gdy zostawi się fusy w tykwie, ona może spleśnieć razem z fusami, jeśli ktoś tak się zaniedba. Tutaj studentom się zdarza, może to stać i 3 miesiące, rzeczywiście pleśń wyrośnie, ale naczynie nie jest do wyrzucenia, stąd popularność. Samo urządzenie do picia, czyli ta rurka, to jest bombilla, ona jest na końcu zaopatrzona w
sitko, one mają tam przeróżne formy, kształty, no i po prostu przez to się pije, ponieważ idea picia tego naparu polega na tym, że susz pozostaje w naparze, nie wyciąga się torebki jak w herbacie, nie przecedza się przez sitko, po prostu pijemy przez tę rurkę, żeby fusy nie dostały się do ust i no musi być jakiś sposób filtrowania, tak jest klasycznie, tradycyjnie, no i tutaj co się upije, to się dolewa ciepłej wody, stąd do kompletu zawsze jest jeszcze termos wody i tak w Ameryce Południowej chodzą, termos pod pachą i tutaj niosą sobie naczynie, chociaż to jest wersja taka dość spora, ponieważ my Polacy lubimy duże naczynia, dużo herbaty i siadamy przed telewizor. Oryginalnie są to małe naczynia, po 100-150 ml, po to, żeby 2 łykami to wypić i dolać, kiedy znów chcemy się napić. No ale to jednak do nas tutaj nie trafia, niewiele osób decyduje się na niewielkie naczynia, wszyscy chcą jak największe. Nawet musiałem specjalnie na rynku szukać jakichś wyjątkowo dużych, bo wszyscy o to pytali. No nawet półlitrowe chciano, no ale to, no nie wiem, no chyba nawet kubki tak wielkie nie są, więc no. Nie wiem, no, zapraszam, możemy się napić. Dobrze, to my się w takim razie napijemy yerba mate do rozmowy z herbacianym Rasputinem. Czyli z Rafałem Przybylokiem jeszcze powrócimy, a będziemy rozmawiać o kulturze picia herbaty w Polsce. Powracamy do programu Lato Imperium. Herbaciany Rasputin przyszedł do naszego plenerowego studia, czyli Rafał Przybylok, właściciel herbaciarni. Właśnie teraz będziemy mówić o kulturze picia herbaty w Polsce. Skądinąd wiem, mówi się przynajmniej, że w Anglii pije się o godzinie 17, a jak jest w Polsce? Czy w ogóle popija się tą kawę, czy jednak preferują Polacy kawę wciąż? No, rzeczywiście o 17 tradycyjnie w Anglii, ale tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że wiele kultur ma jakąś swoją tradycję związaną z herbatą. No wiadomo, Japonia, cała ceremonia upicia herbaty, w Chinach również jest odpowiednik, no nawet Anglicy mają 5 o'clocka, Rosjanie mają samowar, my nie mamy nic, no więc jesteśmy troszeczkę pokrzywdzeni. Herbaty pijemy bardzo dużo. Mało kto wie, że jeśli chodzi o spożycie herbaty na osobę rocznie, wyprzedzamy Chińczyków o 3 miejsca, a mogłoby się wydawać, że Chińczycy to jest w ogóle naród herbaciarski i nic innego nie piją. Pijemy więcej niż sami Chińczycy. To generalnie w Europie się zaczyna rozszerzać. Czesi są wielkimi miłośnikami herbaty i zalewa nas to. Same herbaciarnie, sklepy z herbatami zaczynają być coraz popularniejsze w Polsce i idzie to właśnie z południa od Czechów, więc myślę, że tak, tutaj rynek herbaciany w Polsce kwitnie. No, można tak powiedzieć, że zaczynamy być narodem herbaciarskim rzeczywiście, choć nie mamy jakiejś takiej swojej tradycji, to doceniamy herbatę coraz bardziej, doceniamy coraz lepszą. Tutaj wiele osób właśnie rezygnuje z takiej typowej porannej ekspresówki z marketu na rzecz jakiejś porządniejszej herbaty, czy na przykład yerba mate. Jesteśmy ciekawi różnych nowych smaków i otwarci bardzo na to. Sami mieszkańcy Ameryki Południowej, gdy trafiają do Polski, są zaskoczeni, że tu w ogóle można yerba mate kupić, bo uważają, że to jest coś bardzo ich i właściwie nieznanego na całym świecie. Tymczasem jak najbardziej lubimy yerbę, nawet chodzimy po mieście, z tymczasem są ludzie w szoku. Miałem też właśnie znajomą z Brazylii, która odwiedziła Polskę i była zdziwiona, że aż taki wybór jest w ogóle yerba mate. No, domyślała się, że ktoś jako ciekawostka może to znać tutaj, ale że normalnie jest już kultura yerby, że ludzie piją ją, że każdy wie, jak się tym posłużyć, że nie trzeba mu tłumaczyć, że przychodzi, zamawia yerbę, dostaje, pije i jest to coś zupełnie normalnego. No, świadczy to o tym, że już jednak od lat z tą yerbą żyjemy za pan brat. Rafał Przybylok, czyli dyżurny herbaciarz w kraju, inaczej mówiąc herbaciany Rasputin był moim Państwa gościem. Zapraszamy również na stronę internetową Rafała, czyli czajnikowy.pl. Właśnie, tam więcej informacji, a my dalej pijemy yerba mate.